Cześć, tu Ola i witam Was w nowym odcinku na kanale Polegi Travels. Bardzo się cieszę w ogóle, że mogę nagrać ten odcinek, bo planowałam go już od dawna. I bardzo się cieszę, dlatego że ten odcinek będzie o języku arabskim. Kto z Was ogląda ten kanał dłużej, wie, że bardzo lubię mówić o języku arabskim, kiedy tylko mam okazję i kiedy tylko ktoś chce mnie słuchać. Więc dzisiaj opowiem Wam o tym, dlaczego warto uczyć się języka arabskiego. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Aktualnie jesteśmy w Grecji. Dołączcie do nas w tej podróży. Ten odcinek właściwie powstaje dzięki Wam, dzięki widzom tego kanału, dlatego że bardzo często ktoś pisze, że chciałby uczyć się arabskiego, ale nie wie, czy to w ogóle ma sens, albo chciały pójść na studia związane z językiem arabskim, ale ktoś mówi, że w ogóle to bez sensu, że ten arabski to nie jest w ogóle potrzebny. No i są takie wątpliwości. I dlatego dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o tym, dlaczego w ogóle warto uczyć się języka arabskiego, jakie to przynosi korzyści, i być może przekonać Was, że naprawdę warto się arabskiego uczyć. Właściwie to bardzo mnie dziwi, że ktoś mówi, że język arabski nie jest przydatny, dlatego że w rzeczywistości arabski jest jednym z najczęściej używanych języków na świecie. Arabski jest językiem urzędowym w ponad 20 krajach i szacuje się, że około 300 milionów osób używa tego języka jako swojego pierwszego natywnego języka. I prawie drugie tyle używa go jako swojego drugiego języka, co sprawia, że około 500 milionów osób na świecie posługuje się językiem arabskim i przez to język arabski jest jednym z 5 najczęściej używanych na świecie języków. Po drugie, arabski jest językiem oryginalnym. Niewiele osób zna ten język w Polsce, a jest coraz częściej poszukiwany na rynku pracy. I przez to, że generalnie arabski uznawany jest za trudniejszy niż języki europejskie i też zna go mniej osób, praca z językiem arabskim jest lepiej płatna niż na przykład praca z językiem angielskim albo z językiem niemieckim. Poza tym język arabski brzmi dużo oryginalniej jako język do nauki niż na przykład nauka angielskiego czy hiszpańskiego, które już są w Polsce bardzo popularne. To, jaki język też uważamy za oryginalny, zależy od czasu. Pamiętam, że jak ja zaczęłam uczyć się języka hiszpańskiego, miałam około 12 lat wtedy, to był początek lat 2000 i wtedy nauka hiszpańskiego była dla ludzi tak dziwna, jak w tym momencie na przykład nauka arabskiego albo chińskiego. W taki sam sposób ludzie na to patrzyli, dlatego że w szkołach nie uczono tego języka i tak naprawdę można się go było uczyć tylko na jakichś dodatkowych kursach, tak jak ja to na początku robiłam. I dla ludzi to było po prostu dziwne, a później, jakieś 10 lat później, ten język stał się na tyle popularny, że kierunek iberystyka na Uniwersytecie Warszawskim był jednym z najbardziej obleganych co roku kierunków studiów. Poza tym hiszpański prowadzono do tylu szkół, przynajmniej w Warszawie, że naprawdę okazało się, że ten język jest bardzo popularny i bardzo potrzebny, bo ludzie chcą się go uczyć. I dokładnie taka sama sytuacja jest teraz właśnie z językiem arabskim, ale nie tylko. Generalnie z językami afrykańskimi, z językami azjatyckimi, które wydają się dosyć oryginalne, a potrzeba znajomości tych języków jest w Polsce i w Europie coraz większa. Dlatego uważam, że warto uczyć się takich języków, bo po prostu w przyszłości to zaprocentuje i na pewno będzie potrzebne. Po trzecie, znajomość języka arabskiego pomaga w nauce innych języków. Tak samo język arabski wpłynął na inne języki i też inne języki bardzo wpłynęły na język arabski. Zapożyczenia z języka arabskiego możemy znaleźć m.in. w języku suahili, w tureckim, a nawet w hiszpańskim. Poza tym znajomość alfabetu arabskiego już pomaga w nauce innych języków, które w piśmie wykorzystują właśnie alfabet arabski, m.in. urdu, perski czy paszto.
Po czwarte, język arabski jest kluczem do zrozumienia kultury i religii krajów arabskich. Ze znajomością języka znacznie lepiej jesteśmy w stanie zrozumieć daną kulturę, tradycje i zachowanie ludzi. A nie oszukujmy się, o krajach arabskich akurat istnieje bardzo dużo mitów, bardzo dużo stereotypów i osobie, która zna język, znacznie łatwiej jest te stereotypy obalić. Dodatkowo, jeśli chodzi o język arabski, to jest też język islamu. Koran został objawiony w języku arabskim i tłumaczenia Koranu na inne języki to jest tylko interpretacja. Prawdziwy Koran jest tylko w języku arabskim. Język arabski jest dosyć trudny, słowa mają bardzo dużo znaczeń i dlatego też czytanie Koranu wcale nie jest takie proste i wymaga bardzo dobrej znajomości języka. Po piąte, znajomość języka arabskiego otwiera nam możliwości łatwiejszych podróży do całkiem sporej części świata. Język arabski jest językiem urzędowym w ponad 20 krajach i dzięki znajomości języka możemy swobodniej do tych krajów podróżować. Jeśli znamy język, to znacznie łatwiej nam jest zyskać sympatię lokalnych mieszkańców, łatwiej jest nam się z ludźmi zaprzyjaźnić, możemy lepiej ich zrozumieć i zrozumieć nie tylko, co oni mówią do nas, ale też o czym rozmawiają między sobą, co też pozwala nam zrozumieć lepiej ich kulturę i zachowania. Poza tym mniejsze szanse, że ktoś będzie próbował nas oszukać, dlatego że znamy język, więc już nie będzie tak łatwo. I chociażby łatwiej będzie nam się targować na arabskim suku. Po szóste, nowy język to nowa perspektywa. Każdy język uczy nas nowego spojrzenia na świat, otwiera nas na to, co inne, na to, co nieznane, na inne kultury i na inne sposoby myślenia. Nauka nowego języka to jest takie otwieranie drzwi do poznania nowej części świata, a język arabski akurat daje nam możliwość poznania całkiem sporego kawałka planety. Nie wierzcie w to, jeżeli ktoś Wam mówi, że nie warto uczyć się tego konkretnego języka, dlatego że każdego języka warto się uczyć. Nie ma takiego języka, którego nie warto się uczyć. Nie, każdy język to jest dla nas zupełnie inne spojrzenie na życie i zawsze znajomość jakiegoś języka zaprocentuje. Jeżeli nie będziecie używać tego języka w pracy, to przyda Wam się w podróży. Jeśli nie w podróży, to wierzcie mi, przyda Wam się przy innych okazjach. Jakich na przykład? O tym zaraz Wam powiem, dlatego że punkt 7 dzisiejszego filmu to, że nauka arabskiego daje nam większy dostęp do literatury i kinematografii z krajów arabskich. Wiele pozycji literatury arabskojęzycznej nie jest w ogóle tłumaczonych na język polski. Część z nich jest tłumaczona na inne języki europejskie, angielski czy francuski, ale oczywiście są też takie, które nie są tłumaczone na żadne języki europejskie. I jedyny sposób, żeby je przeczytać, to jest po prostu znajomość języka arabskiego. I podobnie jest z kinematografią, i z filmami, i z serialami. Bardzo często one nie są tłumaczone na inne języki, można je obejrzeć tylko po arabsku. I właśnie tutaj przydaje się po prostu znajomość języka arabskiego. I punkt 8 to jest posiadanie rodziny i znajomych w krajach arabskich. Muszę powiedzieć, że bardzo często się spotkałam z tym, że osoby, które tak jak ja mają rodzinę w krajach arabskich, mówią, że wcale nie warto się uczyć języka arabskiego, ani nawet dialektu, dlatego że nie warto i w ogóle przecież mąż zawsze wszystko może przetłumaczyć i no w ogóle to jest zbędna strata czasu. I w ogóle nie potrafię tego zrozumieć, dlatego że jeżeli ktoś ma rodzinę w krajach arabskich albo znajomych, to naprawdę jest to dobra motywacja do nauki języka arabskiego. Dlaczego? Dlatego, że nie zawsze druga osoba będzie w stanie wszystko nam przetłumaczyć. Takie tłumaczenie wszystkiego drugiej osobie zajmuje bardzo dużo czasu i zazwyczaj jest tak, że po prostu wiele informacji się w tym całym procesie gubi. Poza tym bez znajomości języka nie macie takiej samodzielności. Nie jesteście w stanie praktycznie nic zrobić samodzielnie, ani nic załatwić. Szczególnie jeżeli jesteście w kraju, gdzie naprawdę niewiele osób mówi w języku angielskim, więc wszystko trzeba i tak załatwiać po arabsku. Naprawdę to jest bardzo duża zaleta i bardzo
Bardzo to poprawia taką jakość życia w tym kraju arabskim, jeżeli znacie język i jesteście w stanie samodzielnie dogadać się z rodziną, ze znajomymi, załatwić jakieś podstawowe sprawy. Możecie na przykład, nie wiem, chociażby pójść samodzielnie na pocztę i załatwić to, co potrzebujecie. Nie musicie ciągnąć za sobą swojego partnera i nie musicie się gimnastykować, czy ktokolwiek mówi po angielsku. Naprawdę warto nauczyć się języka arabskiego w takiej sytuacji, chociażby podstaw takich na przetrwanie i po prostu tego języka używać. I wy będziecie czuć się lepiej i swobodniej, i rodzina będzie się czuła lepiej i swobodniej, że będą mogli do was mówić po arabsku. Mówię to też z własnego doświadczenia, dlatego że na samym początku, jak byłam w Egipcie 8 lat temu, to oczywiście nie znałam arabskiego. Dopiero później zaczęłam się go uczyć i naprawdę zauważyłam różnicę w takiej jakości przebywania w Egipcie, że jestem w stanie porozmawiać z rodziną, ze znajomymi i nie potrzebuję do tego pomocy Mohameda i tego, żeby zawsze stał obok mnie, bo inaczej nie będę wiedziała, co się dzieje. Naprawdę warto zainwestować w to czas. Nauka języka arabskiego to jest inwestycja na lata i nauka też trwa dosyć długo, bo nie jest to łatwy język, ale jeżeli się chce, jeżeli macie motywację, to można się go nauczyć i naprawdę warto w to zainwestować, dlatego że no jeżeli macie tam rodzinę, jeżeli macie tam znajomych, to w pewien sposób z tymi krajami będziecie związani całe życie i będziecie tam jeździć, będziecie tam wracać. Więc ta znajomość języka tak czy inaczej po prostu cały czas będzie wam potrzebna. Nie wspominając już o tym, że dzieci w związkach mieszanych zazwyczaj znają 2 języki, więc warto byłoby w przyszłości też móc zrozumieć, co na przykład wasz mąż mówi do waszych własnych dzieci, prawda? Więc w takich sytuacjach również warto znać język arabski. To już wszystko, co chciałam wam opowiedzieć na temat przydatności języka arabskiego. Jeśli macie jakieś inne sugestie, jakieś inne pomysły na to, dlaczego arabski jest przydatny, dlaczego warto się go uczyć, to dajcie znać w komentarzach. Jeśli uważacie, że nie jest przydatny, to też oczywiście dajcie znać, bo możecie się z tym nie zgadzać jak najbardziej. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie sobie kanał. Będę wam bardzo wdzięczna i do zobaczenia w kolejnym odcinku.